Dlaczego wybrałam Norwegię? Czy łatwo było to zrobić? Czy dużo tutaj można zarobić? To jedno z najczęstszych pytań, jakie słyszę od kiedy wyjechałam z Polski, a dzisiaj spróbuję na nie zbiorczo odpowiedzieć. A jeśli się jeszcze nie znamy, jestem Iza i mieszkam w Oslo od marca 2024 roku, a na tym kanale chcę się z Wami dzielić m.in. moimi emigracyjnymi wrażeniami. Pytanie pierwsze i w sumie najważniejsze chyba. Dlaczego akurat Norwegia? Dlaczego emigracja? Skąd się wziął w ogóle ten pomysł? Myślę, że sama kwestia Skandynawii gdzieś zakiełkowała już w dzieciństwie, ponieważ mój ojciec pracował dużo wyjazdowo i właśnie między innymi w Skandynawii, głównie w Szwecji, ale też w Norwegii i gdzieś jak tam opowiadał o tych krajach, to miałam także całkiem ciekawe. W ogóle wtedy nie podróżowałam wcale, w sensie poza Polską, więc wszystko poza Polską było ciekawe, ale ta Skandynawia jakoś tak troszeczkę bardziej zakiełkowała, no i w przyszłości na pewno chciałam ją zwiedzić. I nadarzyła się okazja w 2017 roku, kiedy skończyłam drugi rok studiów. Przyjaciółka ze swoim chłopakiem i jeszcze tam znajomym zaprosili mnie na wyjazd właśnie pod namioty, tak? Były to bodajże tylko 4 dni. Ja byłam bardzo nieprzygotowana. Po prostu jak teraz sobie to myślę, że jaki miałam malutki plecaczek, jakie miałam w ogóle beznadziejne ubrania jak na tą pogodę, która spotkała, bo było dużo deszczu oczywiście. Jak wróciłam na przykład z butem bez jednej wkładki, bo spaliłam ją na ognisku, przypadkiem. Nie, żeby celowo, nie? No więc był to trochę szalony wyjazd, ale wtedy przepadłam. Po prostu my byliśmy w sensie lądowaliśmy w Stavanger i byliśmy na Preikestolen. To jest taka półka skalna, która ma pionową ścianę bardzo wysoką. Nie wiem ile tam jest metrów, teraz nie będę was kłamać, ale bardzo wysoko jest i bardzo pięknie. No i spaliśmy w lesie, spaliśmy właśnie w tych namiotach. Był to też, ja w ogóle nie miałam doświadczenia spania w namiocie za bardzo. Wcześniej to tylko na kempingach takich, nie wiem, festiwalowych czy jakichś takich wyjazdowych, wiecie. Więcej osób na pewno, a nie, że są 2 namioty gdzieś w środku lasu i że musimy palić ognisko. W ogóle wtedy odkryłam swoje takie, nie wiem, rusałkowe zamiłowanie, że zbierałam jagody o poranku, bo nie mogłam spać, bo było mi zajebiście zimno. I zbierałam jagody, robiłam z nich kompot na ognisku, naczynia myłam iglastymi tymi gałęziami, bo nie miałam czym, a jednak wszystko było tłuste, skoro jedliśmy głównie kiełbasę z ogniska. No więc był to szalony wyjazd. Ale właśnie do celu wtedy się zakochałam w Norwegii. Wtedy miałam tak, że jak widzieliśmy hytty w lasach takie nad jeziorami, między skałami, czy te domki z mchem na dachu, które tutaj też można często spotkać, no to mówię, nie no, ja po prostu kiedyś muszę mieć taki domek na skalę. Więc wtedy zakiełkowała ta miłość, w sensie zakiełkowało zainteresowanie w dzieciństwie, a wtedy obudziła się z tego wielka miłość do Norwegii. No i był to rok 2017. I potem jakoś tak to zaczęło rosnąć w mojej głowie, tak nawarstwiać się cały czas, że Boże, ale tam było pięknie, ale mi się podoba. Gdzieś tam się coś dowiadywałam nawet o Norwegii więcej, ale jeszcze nie tak obsesyjnie. Nawet nie nazwałabym tego jakimś ogromnym zainteresowaniem. No i sobie to tak rosło i rosło, aż między innymi nawarstwiało się to z tym, że ja zmieniłam dość swoje postrzeganie świata, życia. Byłam też na terapii i dużo się zmieniło w moim życiu. I zaczął się pojawić też pomysł, że chyba nie chcę mieszkać w Polsce i zaczęłam to też rozważać. Wtedy byłam już też z moim obecnym partnerem Kamilem i też dużo z nim o tym rozmawiałam, no bo jakby gdyby on się nie zgodził, to by się nie wydarzyło. I gdzieś myślę, że to był okres protestów w sprawie aborcji, ale nie jestem pewna. Ogólnie październik 2021. Wydaje mi się, że to było jakoś się nawarstwiało, ale może to mi się trochę może pomieszało, nie jestem pewna. W każdym razie były już jakieś tam rzeczy właśnie w polityce, które też tam wpływały jakoś na tą moją niechęć do życia ewentualnego w Polsce.
No i cały czas myślałam o tej Norwegii jednocześnie, nie, że po prostu wyprowadzić się, bo wyprowadzić, tylko ja cały czas myślałam o jednym konkretnym celu, więc to tym bardziej jakby obie te rzeczy pchały się. No i w październiku 2021 roku zdecydowaliśmy, że wyjeżdżamy z kraju. Byliśmy na urlopie i właśnie w wyniku jakiejś rozmowy, jakichś kolejnych impulsów, nie wiem, czy to jakieś wiadomości czytaliśmy, coś nam się nie spodobało, ale no tak było, że mówimy, okej, zaczynamy się uczyć norweskiego. I pamiętam wtedy właśnie na tym urlopie włączyliśmy sobie filmik na YouTubie z alfabetem norweskim i bardzo nieudolnie próbowaliśmy powtarzać. Nie, żeby alfabet norweski był jakiś skomplikowany, ale nie wiem, ogólnie nie uważam, żeby uczenie się alfabetu w jakimkolwiek języku, w sensie jeśli jest, ma on nadal te same litery, miało jakiś szczególny sens, że dla mnie, moim zdaniem lepiej się uczyć już podstawowych słów. No ale zaczęliśmy od tego. No i tak się zaczął nasz etap przygotowań. No, a teraz przejdźmy do przygotowań do takiego wyjazdu. Jak to wyglądało, ile to trwało? Jeśli dobrze liczę, to 2,5 roku, jeśli chodzi o czas trwania. I zaczęliśmy właśnie od języka, bo mieliśmy tak, że słyszeliśmy oczywiście, że w Norwegii wszędzie się dogadacie po angielsku, ale bardzo nam zależało na nauce języka, bo myślę, że jeśli chcemy tu być na dłużej, a prawdopodobnie na zawsze, to jakby wypada trochę umieć język ten tutejszy. Zresztą moja relacja z angielskim nie do końca jest miłością, więc bardzo chętnie wrzuciłam się w wir nauki innego języka, żeby to zignorować. I cały czas to nade mną ciąży, tak, że jeszcze będę musiała to nadrobić. Na pewno trochę tutaj też używam angielskiego, ale nie jest to jakby dla mnie deska ratunkowa za bardzo, jak dla większości osób. No, więc zaczęliśmy od tej nauki języka. Na początku uczyliśmy się z aplikacji, takich jak Duolingo, Drops, to taka aplikacja była do słówek, Fiszki. Przeszliśmy, nie wiem, sprawdzaliśmy, mam wrażenie, wszystkie aplikacje chyba, jakie były możliwe. Duolingo było z nami najdłużej, ale już nie jest o tym pewnie też kiedyś opowiem, bo jednak 2000 dni w Duolingo to całkiem długo. Po pół roku bodajże uczenia się z aplikacji wzięliśmy sobie nauczycielkę online, Polkę, żeby nam jeszcze było łatwiej. Na pewno nie byliśmy wtedy jeszcze gotowi na native speakera na przykład, więc z nią się uczyliśmy do dnia wyjazdu, a później już tutaj po wyjeździe byliśmy na jednym kursie w szkole językowej polskiej i teraz jesteśmy na kursie w szkole językowej norweskiej. I ten drugi kurs jest w ogóle darmowy dla imigrantów, bo udało nam się taki kurs dostać, więc bardzo, bardzo fajna opcja. Polecam ogólnie szukać takich rzeczy, kiedy wyjeżdżacie z kraju, bo często są w innych krajach możliwości jakichś takich właśnie darmowych asymilacyjnych kursów, w sensie, żeby właśnie się uczyć języka, żeby się lepiej zasymilować. Myślę, że wyjeżdżaliśmy z poziomem mocnym A2, słabym B1, tak myślę. I używaliśmy od początku tutaj języka, no a teraz on się cały czas poprawia, bo jest jednak cały czas to środowisko norweskie. Ja obecnie pracuję też tylko po norwesku, więc rozmawiam z kolegami i koleżankami z pracy po norwesku, więc bardzo mi to ułatwia, ale cały czas długa droga przed nami. Jakie przygotowania jeszcze podjęliśmy poza nauką języka? No to przede wszystkim oszczędności. Ja jestem osobą raczej mało ryzykowną, jeśli chodzi o kwestie pieniędzy i bardzo mi zależało też na tym, żeby wyjechać z jakimiś oszczędnościami, żeby czuć się bezpiecznie. Też, wiecie, czytaliśmy różne artykuły, ile może być potrzebne pieniędzy do przeżycia, ile kosztują mieszkania. Na przykład w kwestii mieszkaniowej ważne jest, że depozyt, czyli nasza polska kaucja, to nie jest 1 miesiąc, a 3, więc w momencie, kiedy macie mieszkanie za powiedzmy 15 000 koron, no to musicie liczyć na start, że potrzebujecie 15 000 na pierwszy miesiąc plus 45 000 koron na kaucję, depozyt, więc jest to 60 000 koron. A 60 000 koron to obecnie będzie jakieś 20 parę tysięcy złotych, tak myślę.
No a jeszcze dochodzi kwestia zakupów, jakiegoś wyżywienia, a co jeśli nie znajdziemy szybko pracy, i takie tam, więc opracowaliśmy sobie. Ja jestem ogólnie człowiekiem wpisującym bardzo dużo rzeczy w Excel, głównie googlowski ten Google Sheets. No i tam właśnie mieliśmy taki arkusz super norweski, gdzie wpisywaliśmy e, dużo rzeczy, jakichś tam po drodze researchów w różnych sprawach, no ale między innymi mieliśmy też zaplanowany plan oszczędności, plan minimum, plan optimum i plan maksimum. Plan maksimum zakładał przeżycie tutaj 3 miesięcy bez żadnych dochodów. W momencie, kiedy wynajmiemy mieszkanie i opłacimy kaucję. Więc nie pamiętam już, jakie to były kwoty. To też było 1,5 roku temu, więc nie wiem, jak to by się teraz na przykład zmieniło, czy to jest aktualne, ale postaram się Wam tutaj gdzieś, tutaj wkleić, jakie były założenia danego planu z jakimś przelicznikiem około ile to jest złotówek. No i to uważam, że był super pomysł, no bo tam sobie właśnie co miesiąc odkładaliśmy na ten cel i też podjęliśmy inne kroki w celu oszczędzania, na przykład nie żebyśmy sobie jakoś odmawiali w życiu, bo żyliśmy raczej zwyczajnie, mieszkaliśmy wtedy we Wrocławiu, ale dużym krokiem oszczędności, na rzecz oszczędności była wyprowadzka z Wrocławia na ostatnie pół roku przed wyjazdem. Wyprowadziliśmy się na Dolny Śląsk do rodziców Kamila. Tam mieliśmy opcję mieszkania w takiej małej chatce, więc też fajnie, że była opcja wyprowadzenia się, ale jednak mieszkania, wiecie, na swoim. Ta chatka na co dzień jest raczej domkiem letniskowym, więc mieszkanie w niej na co dzień było też specyficznym doświadczeniem, ale bardzo miłym i bardzo przytulnym, chociaż były problemy, jak na przykład mieliśmy 2 razy historię z myszami. No, ale właśnie na te pół roku się wyprowadziliśmy, no i to super podreperowało ten jakby nasz plan oszczędzania, no bo jednak kwestia wynajmu w dużym mieście, takim jak Wrocław, to są największe koszty życia, więc bardzo się to przydało. Plus jeszcze przed wyjazdem mieliśmy takie, wiecie, organizacyjne sprawy, że musieliśmy, nie wiem, kupić duże, dobre walizki, zrobić jakieś badania, nie wiem, pochodzić do dentysty, żebyśmy nie mieli problemów na najbliższy rok minimum. I takie tam, więc te pieniądze się naprawdę przydawały. No do tego dochodzą loty i takie sprawy. Też fakt, że dowiadywaliśmy się w międzyczasie cały czas dużo o norweskiej kulturze, że czytaliśmy artykuły na norweskich stronach, że kupiliśmy też jakieś książki o Norwegii. Jedna jest cały czas w ogóle w Polsce, jest olbrzymia i bardzo chciałabym ją przeczytać, bo on pisuje tam ostatnie 100 lat historii Norwegii, ale jest to taki naprawdę ciężki kaliber, więc nie wiem, czy mi się to uda kiedykolwiek. No ale się dowiadywaliśmy, jak obchodzą święta, Bożego Narodzenia, Wielkanoc, jaka, nie wiem, wiara jest tutaj najpopularniejsza. Ogólnie dużo ludzi nie wierzy, ale raczej protestantyzm, jeśli dobrze mówię. Zaraz widzicie, tak sprawdzałam, a teraz nawet dobrze nie wiem, na pewno nie katolicyzm. No, też chcieliśmy, nie wiem, oglądaliśmy norweskie filmy, norweskie seriale, gdzieś norweskiego YouTube'a próbowaliśmy trochę oglądać i chociaż było to wyzwanie przy naszym przy naszym ówczesnym poziomie języka. Więc dużo takich rzeczy. Też rozmawialiśmy z naszą nauczycielką norweskiego, no bo ona tutaj wiele lat mieszkała. Jakieś, nie wiem, przez Instagram jakieś kontakty złapałam i czasem kogoś pytałam o coś, co się przede wszystkim przydało na sam już start, ale o tym zaraz. No i myślę, że tyle. To tyle z naszych przygotowań. Tak samo jak w poprzednim pytaniu, w każdym możecie jeszcze dopytać, jeśli coś jest dla Was niejasne albo chcielibyście wiedzieć więcej. No i przechodzimy do kolejnej jakby kwestii, czyli czy było łatwo, jak to wszystko na początku wyglądało, no i co z tymi zarobkami, no bo to jest najważniejsze tutaj. Zawsze, kiedy mówi się o Norwegii, tym bogatym kraju, ile to się z niego nie przywiezie tych pieniędzy. Czy było łatwo? Powiem tak, myślałam, że będzie łatwiej.
myślałam, że jesteśmy super przygotowani, że przecież mówię, ludzie wyjeżdżają z dnia na dzień, nie mając języka, nie mając oszczędności, nic i sobie radzą. No i sobie radzą, ale ja bym sobie pewnie na miejscu takich ludzi nie poradziła, bo nie lubię pewnych dyskomfortów w życiu i dla mnie to, co i tak przeżyliśmy na początku, było olbrzymim dyskomfortem. Yy, Było dużo płaczu, dużo ciężkich rozmów, ciężkich emocji. Naprawdę ten start był trudny. Najpierw była kwestia mieszkania na przykład. Kiedy już mieliśmy przybliżoną datę wyjazdu, no to trzeba było zacząć od mieszkania, no bo jak? W sensie moglibyśmy wyjechać, coś wynająć, jakieś Airbnb i tak szukać, ale stwierdziliśmy, że najpierw spróbujemy online, no bo jednak wynajem Airbnb to też są spore koszta na jakiś tam dłuższy termin tutaj w Oslo. Na pewno chcieliśmy wyjechać do Oslo, chociaż w międzyczasie rozważaliśmy inne opcje, ale ostatecznie postanowiliśmy, że chcemy wyjechać do stolicy, do największego miasta, bo mówimy, gdzie ma być łatwiej, jeśli nie w największym mieście. Mimo że Oslo jest drogie i dużo tutaj ludzi mieszkających w Norwegii mówi o tym, że Oslo jest zdecydowanie droższe niż inne miejsca, no ale jednak zdecydowaliśmy się na tą opcję i na pewno nie żałujemy. Zaczęliśmy szukać online. Mieliśmy visningi przez WhatsApp, przez kamerkę, czyli takie wizytacje. Rozmawialiśmy z ludźmi, tymi właścicielami mieszkania i ogólnie pierwsze mieszkanie na przykład właściciel był na tak totalnie, żeby nas przyjąć, tylko my nie byliśmy na tak z tym mieszkaniem, bo pozostawało wiele do życzenia. Więc stwierdziliśmy, że okej, skoro tak łatwo poszło, to szukamy dalej, nie? No bo pewnie ktoś się jeszcze zgodzi. No i później już nie było tak łatwo, bo kwestia tego, że nie mieliśmy norweskich dokumentów, że nie mieliśmy na przykład norweskiego konta w banku, gdzie ta kwestia depozytu wtedy robi się problematyczna, bo trzeba ten depozyt też właśnie nie jest wpłacany tak jak w Polsce, że w Polsce się przelewa depozyt na kaucję do właściciela mieszkania po prostu bezpośrednio, nie? To jest tego, co dobrze pamiętam. No tak, no bo jak inaczej. To jest tak, że zakładane jest oddzielne konto w banku, konto depozytowe i ty i właściciel macie tam do niego dostęp, ale jakby nie sprawdza się na co dzień tego konta ani nic, po prostu ono sobie jest, ale oboje macie do niego dostęp i żeby wypłacić te pieniądze z depozytu, no to też obie strony muszą tam być, wyrazić zgodę na to. Jeszcze nie wypłacałam, więc nie wiem, ale no po coś to jest robione, żeby były te dwie strony w tym koncie. No i właśnie to był problem dla ludzi, że nawet mieliśmy opcję bardzo fajnego mieszkania, chatki, że to była jakby na działce domu jednorodzinnego był drugi domek, w którym wcześniej pomieszkiwał syn właścicieli, no i on już się wyprowadził i on był jakby wolno stojącym domem, ale domkiem takim malutkim, wiecie, pokój, sypialnia, kuchnia, łazienka. Właściciele byli totalnie na tak, tylko przerażała ich ta kwestia formalności, więc no to nie wypaliło. Też inne mieszkanie fajne nie wypaliło i tak troszeczkę się już zaczynaliśmy obawiać, ale zauważyliśmy też, że na stronie z mieszkaniami, bo szukaliśmy głównie na Fin.no, jest opcja wynajmu krótkoterminowego i wtedy nie ma tak dużo formalności, jak na przykład często ludzie nie wymagają wtedy depozytu. I właśnie tak nam się udało, że dziewczyna, od której wynajęliśmy, bo wydaje mi się, że była w zbliżonym wieku co my, wyjeżdżała po prostu na 2 miesiące i odstąpiła nam swoje mieszkanie, swoje rzeczy w większości pochowała, tam część wywiozła, ale dużo rzeczy zostawiła na miejscu, co było w ogóle jakimś ogromnym, wiecie, długiem zaufania? No takim przejawem zaufania do nas, bo na przykład w kuchni zostawiła nam wszystkie sprzęty, w tym drogiego robota kuchennego, ekspres do kawy i takie tam. Więc mega to było miłe i mega przydatne na start, no bo przecież nie wiem, wzięliśmy ze sobą 2 duże walizki, 2 małe walizki i 2 plecaki. Nie mieliśmy tam talerzy na przykład i itp. Więc nie musieliśmy na start tych rzeczy kupować, co było też właśnie super opcją. No i właśnie tak wynajęliśmy te mieszkanie na 2 miesiące. W ogóle było prześliczne, było to mieszkanie bardzo, może nie bardzo, troszkę za nim tęsknię, chociaż miało swoje wady i też teraz na przykład mieszkamy w dużo piękniejszej lokalizacji. Więc ta kwestia mieszkania była
lekkim problemem, ale dosyć szybko udało się załagodzić, chociaż później wynajem po tych 2 miesiącach mieszkania na dłużej też nie był łatwy. W sensie na początku mieliśmy takie, jeszcze jest czas, jest czas. A jak zaczęliśmy szukać, chyba zostało nam pół miesiąca. No i okazało się, że właśnie jeździliśmy już na te witsingi osobiście. Już mieliśmy prawie wszystko, co potrzebne, jeśli chodzi o dokumenty, ale do tej kwestii zaraz przejdę. I niestety już często to były takie castingi, były też często brak odpowiedzi, wiecie, no też my nie byliśmy z Norwegami, więc jakby chcieliśmy jakieś fajniejsze mieszkanie, no to wtedy pewnie ktoś szybciej wybierał Norwegów, co też jest dla mnie zrozumiałe. No ale ostatecznie rozbijało się między 2 mieszkaniami, hyblami, czyli mieszkania wydzielone w domu jednorodzinnym, często w piwnicach, więc mają często małe okna. No i zdecydowaliśmy się na ten, co w piwnicy nie był, bo ten drugi właśnie był hipotetycznie chyba się nam troszkę bardziej podobał, ale w sypialni było właśnie bardzo małe okno i ogólnie ta kwestia piwnicy, no jednak nie. A tutaj mieliśmy opcję bez piwnicy, więc się zdecydowaliśmy. Nie jest to opcja najlepsza, ale jest to opcja, która na ten moment nam wystarcza. Też pozwala zaoszczędzić, bo mieszkania typu mieszkania, nie hyble, mieszkania w bloku są z reguły 2-3 tysiące koron miesięcznie droższe. No ale z rzeczy takich trudniejszych, no to była na przykład kwestia dokumentów. Jak wjeżdżasz do Norwegii, musisz się postarać o D-number lub personal number, czyli norweski PESEL. D-number jest PESEL-em tymczasowym, dużo Polaków z niego korzysta. Nie wiem, ile maksymalnie powinno się go mieć, chyba rok, ale nie pamiętam, a potem zmieniać, ale niektórzy nie zmieniają tego, tylko D-number jest bardzo ograniczający, bo nie założysz na przykład sobie z tym Bank ID, a Bank ID jest systemem zabezpieczeń do wszystkiego tutaj, że gdzieś się logujesz do banku czy do urzędu skarbowego i nie wiem, jakieś rzeczy służby, tam na przykład strony służby zdrowia czy coś, wszędzie używasz Bank ID. Można sobie wyrobić za pieniądze jakiś taki inny numer, który to zastępuje, no ale jest to ogólnie potrzebne w życiu. No i ja miałam taką opcję, że mi zaproponowano od razu personal number, co było dosyć zaskakujące, ale mówię, super fajnie, personal number to już jest taki norweski PESEL regularny jakby. To ja mówię, super fajnie, no i pan tam mi powiedział, że jak to będzie mniej więcej wyglądać, tylko on mi pokazał daty, a ja się trochę pomyliłam, bo to było chyba od 3 do, o Jezu, nie pamiętam, 8 tygodni? Jak nie dłużej? Bardzo długi to był czas, a ja myślałam, że maksymalnie 3 tygodnie, że jakby w ogóle tej drugiej liczby nie zarejestrowałam. A w momencie, kiedy miałam już złożone papiery na personal number, nie mogłam dostać D-number, a nie mając D-number, nie mogłam dostać pracy. W sensie to jest tak, że żeby dostać D-number musisz mieć pracę, ale żeby mieć pracę musisz mieć D-number, więc jak to zrobić? No zazwyczaj się dogaduje jakąś pracę, bierze się wstępną umowę, z tym się starasz o D-number, dostajesz D-number i wtedy podpisujesz właściwą umowę w pracy i masz pracę. No a ja czekałam sobie na ten personal number, więc miałam cały czas z tym, w sensie znalazłam pracę, ale właśnie był problem z tym tą formalnością, dopełnieniem jej do końca, więc miałam cały czas tymczasową umowę i nie mogłam założyć konta w banku, bo nie miałam żadnego numeru, więc nie mogłam założyć konta w banku, a nie mając norweskiego konta w banku nie mogłam otrzymać wypłaty. Więc ostatecznie ta sprawa się bardzo wydłużyła, to znaczy była cały czas w widełkach tych terminowych, ale wiecie, okazało się to bardzo długim czasem i pracowałam 2 czy 3 miesiące nie dostając wypłaty, to się wszystko mi gromadziło, jakby ja później dostałam bardzo dużą, przyjemną wypłatę, ale no jednak na start było to dosyć mocnym ciosem i bardzo się wtedy cieszyłam, że mamy te oszczędności. Znowu Kamil dostał D-number, a nie personal number, ale potem już też ten drugi. I cieszyliśmy się z tego bardzo, tylko Kamil miał dużo trudniej znaleźć pracę, bo ja chciałam pracować w kawiarni, szybko znalazłam kawiarnię, jeszcze w ogóle, w której menadżerką była Polka, więc było to też ułatwieniem. Byłam po kursie baristycznym, który zrobiłam w Polsce i
no ogólnie dostając taką pracę, w sensie szukając pracy w kawiarni, myślę, że kobietom jest trochę łatwiej. No a mój chłopak Kamil jest grafikiem i chciał znaleźć pracę w zawodzie. I nadal szuka pracy w zawodzie, więc mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. No ale w momencie, kiedy na początku się skupiał na tym, potem już chciał znaleźć pracę jakąkolwiek, ale trochę nie jakąkolwiek, bo wiecie, też nie wiem, po prostu są rzeczy, których nie chciał robić. No i to było też problematyczne, bo był po prostu krótkim okresem czasu w różnych miejscach, jakaś praca dorywcza i w ogóle, więc no tych stresów związanych z pracą, z tymi pieniędzmi, no to ja po prostu jestem nam tak wdzięczna za to, że my mieliśmy te oszczędności, bo my z nich korzystaliśmy bardzo długo jeszcze później, jak już pracowałam, ale Kamil pracował. No jak oboje pracujemy, no to wtedy super, bardzo szybko odkładamy i w ogóle. Więc to jest fajna opcja. Tylko że było dużo okresów, gdzie nie pracowaliśmy oboje, więc gdzieś tam te oszczędności musieliśmy sobie podszczypywać, więc dobrze było je mieć. No i ten czas był ciężki, wiecie. Ja myślę, że gdybyśmy byli po studiach, to po pierwsze wtedy byśmy byli bardziej otwarci na robienie czegokolwiek, a nie, że jednak niech wszystkie prace nam odpowiadały. Też człowiek ma więcej siły. Teraz my chcieliśmy się wyprowadzić, ale chcieliśmy żyć nadal gdzieś tam swoim życiem, że lubimy nasz czas wolny, lubimy odpoczywać, spędzać czas w naturze i w ogóle. Więc była to mocna, myślę, próba charakteru. Jeszcze zapomniałam o tych zarobkach powiedzieć. Z zarobkami w Norwegii jest tak, że obecnie nie jest to już taki kontrast między Norwegią a Polską, chociaż oczywiście są zawody i stanowiska, gdzie można się bardzo szybko dorobić, ale jeśli ktoś chce mieszkać tutaj tylko po to, żeby żyć w Polsce, a tutaj tylko zarabiać w sensie, to myślę, że nie ma to już w ogóle sensu. Ale żyjąc tutaj, moim zdaniem jest przyjemnie się zarabia. Nie. Też korona jest dosyć słaba, więc ta właśnie jeszcze wysyłanie pieniędzy, mówię, nie jest najbardziej opłacalną opcją. Ja teraz pracuję w kawiarni-piekarni i nie zarabiam jakoś dużo na standardy norweskie, bo wiecie, zaczęłam nadal z kulejącym językiem, a pracuję tylko z Norwegami, więc i tak dostałam duży kredyt zaufania. I jak się postaramy, to jesteśmy w stanie wynajmować i wyżyć z jednej pensji we dwoje, co moim zdaniem na przykład we Wrocławiu, patrząc na pracę typu praca fizyczna, czy praca właśnie w gastro, no dla mnie nie było to we Wrocławiu możliwe. Może gdybym była jeszcze studentką i jak nie płacisz tam podatku tyle, no to wtedy może, nie wiem, ale no nie było to wtedy dla nas możliwe, a tutaj jest to możliwe, nawet za taką stosunkowo niską pensję. Już trzeba się troszkę nagimnastykować, ale da się. No a mając dwie pensje jakiekolwiek, to już moim zdaniem jest mega luz. Więc kurczę, zależy jakie kto ma wymagania. Wiecie, że na przykład ja widziałam nieraz na TikToku kwestię wydawania na jedzenie w Norwegii, że niektórzy piszą, że wystarczy im 5 000 na dwie osoby, 5 000 koron, niektórzy mówią, że minimum 10-12. Więc jest to bardzo subiektywne. Ja myślę, że da się tutaj łatwiej żyć niż w Polsce, łatwiej odkładać, łatwiej zarabiać więcej, ale to ciężej jest z pracą, kiedy jesteś imigrantem i nie chcesz być sprzątaczką czy pracownikiem na budowie, pracownikiem fizycznym, kierowcą. No to pomijając te zawody bez języka jest ciężko znaleźć pracę. Jeszcze jest gastronomia, ale gastronomia jest no ja pracuję poniekąd w gastronomii, ale chodzi mi teraz o restauracje, że restauracje są specyficznym miejscem i trzeba lubić tam pracować. No i będę już zmierzała ku końcowi, bo słońce mi zachodzi. Nie jest już tak późno, jest 21:14, ale późno się wzięłam za nagrywanie. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco jasno. Jak nie, to będę musiała dogrywać jutro. Tylko chciałam na koniec jeszcze odpowiedzieć na chyba najważniejsze w tym wszystkim dla mnie pytanie. Czy zrobilibyśmy to jeszcze raz? No ale będę mówić za siebie, chociaż no, Kamil tu ze mną mieszka i raczej nie chce wracać, znaczy na pewno nie chce, więc raczej popiera moje zdanie. No więc czy zrobiłabym to jeszcze raz? Tak.
na pewno bym to zrobiła. Było to moje olbrzymie, jeśli nie największe marzenie w życiu i czułam, że bardzo, bardzo chcę tutaj być, że to jest miejsce dla mnie i czuję tutaj tak nadal, że ja nie jest tak, że nienawidzę Polski. Ja bardzo dużo zawdzięczam Polsce, bardzo dobrze wspominam, bardzo lubię niektóre nasze polskie rzeczy. Wiecie, jak ktoś mnie pyta o jakieś rzeczy z polskiej kultury, to lubię opowiadać, lubię gdzieś tam się chwalić czymś. Te stereotypy też czasem lubię, w sensie są śmieszne i dużo takich zabawnych sytuacji z nich wychodzi. Ale tutaj się czuję u siebie, że mimo nie idealnego języka, mimo takich dni, że mam tak, że Boże, zapomniałam całego norweskiego w ogóle, nigdy nie będę miała tutaj bliskich mi ludzi i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego na co dzień czuję się tutaj jak w domu, czuję się mega naturalnie, czuję się po prostu dobrze i szczęśliwie i cieszę się, że to zrobiłam. Bardzo się cieszę. Tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to tak jak wspominałam, piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, jeśli się wam podobało. Zostawcie suba, jeśli wam się podobało, jesteście ciekawi więcej, będą na pewno jeszcze emigracje, jakieś rzeczy. Oczywiście, jeśli będziecie zainteresowani, ale będzie też dużo innych tematów ogólnie. Moja głowa pełna pomysłów. Chyba się z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia następnym razem. Pa! No i jesteśmy w mieszkanku pięknym. Wszystko się udało. Ananda istnieje. Przekazała nam rzeczy. Z kamerem z Cypru. Tak. Także mamy jeszcze cały regał książek norweskich, z których możemy używać. Zostawiła nam herbaty i nawet trochę kawy, więc będziemy mieli co jutro pić na śniadanie. Jest super.